Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Pokażę w nim, jak w łatwy i poręczny sposób można przygotować obrazy w tabeli. Powołujemy sobie dokument o formacie wybranym, nie ma to znaczenia w naszym ćwiczeniu, i teraz powołamy tabelę. Z menu Table, tabela, utworzymy tabelę z predefiniowanych ustawień, czyli 4 wiersze i 4 kolumny. Klikam OK. Kursor ładuje się właśnie tą tabelą. Jeśli bym kliknęła w lewym górnym rogu mojej ramki, wówczas tabela rozpostarłaby się na całą powierzchnię mojej ramki, ale ja chcę ją umieścić jedynie na wyznaczonym fragmencie strony i tak też się dzieje. Możemy uzupełnić ją cyframi, poruszając się między komórkami za pomocą tabulatora. Zostawię jedynie ostatnią kolumnę po to, by umieszczać w niej obrazki. A teraz po prostu dla naszego ćwiczenia powołuję tutaj cyfry zupełnie obojętnie jakie, tylko po to, by zapełnić te komórki. Możemy również oczywiście za pomocą klawisza Shift i kursora zmniejszyć naszą tabelę. Teraz warto powołać styl akapitowy do tabeli, więc z klawiszem Alt i ikonką tworzenia nowego stylu powołamy sobie styl, który nazwiemy tabela. Wybierzemy formatowanie takie, jak tutaj jest, TISA Pro, Regular 9×14. Wybierzemy jedynie język polski i tutaj zwolnimy od przyciągania do linii bazowych oraz wybierzemy, co jest bardzo ważne, wygląd cyfr. Cyfry nie mogą być nautyczne, tak jak tutaj widzimy, tylko muszą przybrać formę cyfr tabelarycznych, więc zaznaczam Tabular Lining i klikam OK. Jednak takie ustawienie jest jeszcze niewystarczające. Zaznaczam wszystko i wyrównuję do środka. Przy moim stylu akapitowym pojawił się plus, więc ja styl mój redefiniuję. I teraz nam pozostało wprowadzenie obrazów. Ja zaznaczam wszystko. Jak się pojawi taka strzałka, to widać wtedy, że jeden klik wystarczy, by zaznaczyć wszystkie komórki w naszej kolumnie i wybieram tabela, konwertowanie komórek na komórki graficzne. Moja kolumna przybrała właśnie taki wygląd ramek graficznych. Teraz zaznaczam wszystkie moje komórki, idę do menu Obiekt, wybieram dopasowanie i wybieram Frame Fitting Options, ustawienie Auto Fit oraz proporcjonalne ustawienie zawartości komórek. Klikam OK. I teraz wystarczy, że ja tu umieszczę moje zdjęcia. Poleceniem Ctrl+D lub Command+D na Macu wybieram 4 zdjęcia. Niech to będą przykładowe zdjęcia. Widzę, że kursor naładował się wszystkimi zdjęciami i teraz klikam w każdą komórkę. I tak też zostały dopasowane moje zdjęcia. Ja bym mogła również, zaznaczając całą kolumnę, sprawić, by zdjęcia były mniejsze nieco, by nie dotykały swoją górną krawędzią i dolną do komórek tabeli. Powołamy w tym celu panel tabelę. Tu wpisując odpowiednie opcje mogę proporcjonalnie zmniejszyć wielkość moich zdjęć. I w ten sposób mogę wprowadzać jakiekolwiek elementy graficzne. Nie muszą być to zdjęcia, mogą być to ikony. I teraz mogę zmniejszyć szerokość mojej ostatniej kolumny tabeli, chwytając jedynie kursorem za prawą krawędź i dopasowuję do zawartości. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.